Witam wszystkich. Dzisiaj będę wymieniał olej w Zontesie. Przejechałem około 520 km i miałem takie założenie, że jak przejadę te 500 km, czyli to takie wstępne dotarcie, gdzie możemy jeździć maksymalnie do 5500 obrotów, wymienię olej. Później wymienię prawdopodobnie na 1000 w serwisie, bo doszedłem do wniosku, że ten pierwszy serwis zrobię gwarancyjny i kolejna będzie prawdopodobnie na 1500, czyli już po całkowitym dotarciu. Będę wymieniał na olej Shella. Kolega mi go bardzo polecał. Jeździ już od wielu lat i tylko wymienia na ten olej, więc doszedłem do wniosku, że mu zaufam i nie będę kombinował z innymi olejami. Tak jak już wspominałem wcześniej, w zestawie do motocykla dostajemy też filtr. Więc to będzie, myślę, szybka robótka, bo tam nie ma nic skomplikowanego. Kilka śrubek do odkręcenia, więc Wam pokażę, jak to zrobiłem. I zapraszam do oglądania. W tym miejscu mamy okienko rewizyjne, więc widzimy, jaki jest stan oleju. Ja już mam silnik dogrzany, więc już nie będę go odpalał. Zrobiłem niedawno małą traskę. Tutaj oczywiście filtr oleju. Od dołu jest śruba spustowa. Pokażę Wam, jak wygląda olej po przejechaniu 500 km. Zbiorę się do pracy. Tu mamy wlew. Otworzę go. Myślę, że lepiej wtedy olej będzie skapywał. W tym miejscu jest śruba spustowa do oleju. Więc ja sobie wszystko przygotuję do odkręcenia i będę na bieżąco Wam wszystko pokazywał. Może sobie fakturkę awaryjnie, żeby nie zalać. Na rurę wydechową położę folię i wtedy będę miał pewność, że nic na nią nie skapnie. Specjalnie, żeby Wam pokazać, jak wygląda olej, wyciąłem taką butelkę. Potrzebujemy klucza 14. Wyczyściłem śrubę. Głównie był jakiś szlam. Nie widzę żadnych dużych opiłków. Można dokręcać śrubę spustową. Śrubę dokręcamy z momentem pomiędzy 25 a 28 Nm. Wymienimy filtr. Nie były jakoś strasznie mocno dokręcone, ale też nie jakoś bardzo lekko.
Gdyby miało coś ścieknąć, to sobie ścieknie po folii do banieczki. Tutaj są oczywiście szpilki z nakrętkami. Już z tego co czytałem, kilku kolegów zerwało niestety, jak dokręcało za mocno. Także polecam z umiarem to wszystko robić. Zobaczcie, jak wygląda filtr. Zaraz go obejrzymy dokładniej. Powiem Wam szczerze, że praktycznie nie widać tu żadnych opiłków większych. Żadnych opiłków nie widzę. Czyściutki filtr. Żadnych opiłków nie ma. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. To, co miało wylecieć, to wyleciało. Jest czyściutko. Teraz tą pokrywę filtra doczyszczę. Czyli w sumie nie wiem, jak Wam szczerze teraz powiem, czy był sens wymieniać na te 500 km. Jestem ciekawy, czy w oleju są jakieś opiłki. Zaraz się dokładnie przyjrzymy. Ściągnę uszczelkę, ten o-ring. I założę nowy. Wszedł idealnie.
Te nakrętki dokręcamy z siłą 10 Nm. Ustawiłem na 10,5. Są dokręcone. To jest jedyny minus kupowania w dużych bańkach oleju, ale ja wleję sobie do kubeczka z podziałką litr, myślę, że litr i setkę i przeleję bez problemu. Odstawię sobie jeszcze folię, żeby nie zalać. O, i zrobię sobie coś takiego. Trochę mi się wylało. Nie mam niestety żadnego lejka tutaj. Jest tak delikatnie nad połowę, więc jeszcze trochę doleję. Jest prawie full. Czyli na tą chwilkę tak zostawiam. Jak później będzie trzeba dolać, to jeszcze doleję. Jeszcze trochę zabawy, trochę druciarstwa. Robienie sobie lejka, ale się wszystko udało. Jak widzicie, nic skomplikowanego.
Teraz jeszcze przeleję ten olej stary do tego przezroczystego kubka i zobaczymy, czy bardzo dużo syfu było w starym oleju. Więcej nie wejdzie, czyli około literek 100. Takich sporo małych syfów, no ale to właśnie o to chodzi z dotarciem silnika i nie ma się co tutaj za bardzo jakoś tym przejmować. Ale nie ma nic większego. Same takie pojedyncze, malutkie. Spokojnie myślę, że ten 1000 można jeździć bez wymiany, ale ja już miałem takie założenie i tak zrobiłem.